ERC chce finansować science, a nie science fiction. To jest oczywiste. Żeby aplikować o granty ERC, trzeba zrozumieć, o co chodzi w ERC. Bardzo często spotykam się, że naukowcy, naukowczynie w ogóle nie zaglądają do dokumentacji i nie patrzą na kryteria oceny. Jest jedno kryterium oceny, to jest doskonałość naukowa. Krajowy punkt kontaktowy, sieć horyzontalnych punktów kontaktowych zlokalizowanych w 6 makroregionach. Biuro Doskonałości Naukowej, ten ekosystem wsparcia w Polsce w kontekście grantów ERC jest, żeby zdobywać więcej grantów i zachęcać też społeczność, środowisko akademickie do aplikowania o te granty, musi być strategia instytucji, że idziemy w to. Finansujemy projekty na granicy Poznania. Pytanie badacz zadał następujące. Czym się różni funkcjonowanie mózgu lidera od tych, którzy za nim podążają? To jest ławica ryb i jakaś ryba tę ławicę prowadzi. I on powiedział, teraz ja zbadam, jak aktywne są neurony u lidera i tych, którzy za nim podążają. Też super oryginalne. Zdarza się, że przychodzą ludzie z ciekawym pomysłem jako menedżerowie. Bo ja przyjmę do pracy tego, tamtego, owego. I tak widać, że się w ogóle na tym nie zna. Taka osoba nie ma szans na granty. Granty ERC są dla osób wyjątkowych, uprawiających wyjątkowe badania naukowe. W związku z tym trzeba się do nich wyjątkowo przygotować. Podcast Narodowego Centrum Nauki o Polityce Naukowej i roli badań w życiu społecznym. Pokazujemy, że nauka to nie tylko domena badaczek i badaczy. Jej osiągnięcia przekładają się na życie nas wszystkich. Rozmowy prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz. Witam w kolejnym odcinku podcastu NCN. Dzisiaj wracam do tematu, który przewija się w naszych podcastach, bo cieszy się sporym zainteresowaniem naszych słuchaczy. A tym tematem są granty Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych, czyli takie najbardziej prestiżowe granty w Unii Europejskiej i okolicach. A o tym porozmawiam z ekspertami w tej tematyce. Moimi gośćmi są dzisiaj pan profesor Leszek Kaczmarek, biolog molekularny z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego, pan członek Rady Naukowej ERC i co bardzo ważne, wielokrotnie uczestniczący również w panelach ERC od początku istnienia niemalże agencji. Tak jest, od 2007. Dzień dobry. Dzień dobry. I Katarzyna Kubica-Oroń, ekspertka Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w obszarze ERC i doświadczona menadżerka projektów naukowych. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjęli Państwo zaproszenie. Zacznijmy od razu z wysokiego C. ERC to agencja, która finansuje przełomowe badania naukowe. I czymże jest przełom w rozumieniu ERC? W 2024 chyba Nagrodę Nobla z ekonomii dostała trójka uczonych, którzy wykazali, że dobrobyt państw, narodów zależy od instytucji. I ERC właśnie o to jest oparte. To znaczy nikt z nas w Radzie Naukowej ERC nie definiuje, co jest przełomowe. My mamy system, który pozwala identyfikować to, co jest przełomowe. Mamy 28 paneli dziedzinowych. Dobieramy do tych paneli dobrych uczonych. Każdy wniosek jest oceniany jeszcze w tej chwili przez 4, będzie przez 3, bo mamy za dużo wniosków, badaczy. Potem dopiero dyskutowany na panelu. Także jest to zbiorowa mądrość, która określa, co jest przełomowe. Nikt indywidualnie takiej decyzji nie podejmuje. Ja mogę tylko powiedzieć, jak ja, pracując 7 razy w panelach, te wnioski, które sam oceniałem, czy uczestniczyłem w ocenie wniosków, mogłem określać, co mi się wydaje przełomowe. Więc mi się wydaje przełomowe coś, co jest nowe, niespodziewane, a jednocześnie ważne, oryginalne. ERC finansuje, my mówimy w tej chwili, że finansujemy projekty na granicy Poznania, Frontiers of Knowledge, wiedzy, która w tej chwili występuje. I mogę dać 2 przykłady, pamiętam takich projektów.
sprzed dobrych paru czy parunastu lat nawet. Jeden był taki, że wtedy w mojej dziedzinie neurobiologii bardzo ważnym odkryciem, zresztą później już nagrodzonym Nagrodą Nobla dla Moserów z Norwegii, było pokazanie, że są w pewnym obszarze mózgu, tak zwanej korze śródwęchowej, komórki, które jakby tworzą mapę przestrzenną, w której porusza się zwierzę. To były doświadczenia na szczurach, teraz wiemy, że u ludzi jest tak samo. Ale przyszedł człowiek, którego właśnie grant ocenialiśmy, mieliśmy interwiu, słuchamy i on zaczyna w ten sposób, no są jacyś tam badacze, co tam puszczają sobie szczura po podłodze w tej Norwegii i mówią, że mapę odkryli. No dobrze, ale to jest mapa dwuwymiarowa. I tu pokazuje nietoperza. A ja mam nietoperza, który ma podobnie zbudowany mózg, podobne struktury w tym mózgu, ale on lata w 3 wymiarach. I my ludzie także się poruszamy w 3 wymiarach. Więc musimy zrozumieć, jak to jest. Jak wygląda mapa 3-wymiarowa, a nie 2-wymiarowa. I to był oryginalny, ciekawy projekt i do tego z bardzo ciekawymi metodami. Inny projekt badawczy na rybie. Pytanie badacz zadał następujące. Czym się różni funkcjonowanie mózgu lidera od tych, którzy za nim podążają? I pokazuje nam taki pomysł, że jest ławica ryb i jakaś ryba tę ławicę prowadzi, a jakieś ryby są na końcu. I on powiedział, teraz ja zbadam, jak aktywne są neurony, w jakich strukturach, w jaki sposób u lidera i tych, którzy za nim podążają. Też super oryginalne, bardzo dobrze zaprezentowane. Takie właśnie nowatorskie rzeczy, których nikt jeszcze nie zrobił, ale które są istotne, ale każdy z nas to może trochę inaczej odczuwać. I czasem się musimy bardzo wykłócać, na ile to jest istotne. Bo nowatorskość to mniej więcej łatwiej określić, bo wiadomo, mniej więcej wiemy, co jest publikowane w naszej dziedzinie. Gorzej, żeby zdefiniować, co jest naprawdę ważne. Pozwolę sobie zacytować pana profesora, który powiedział bardzo ważne dla mnie zdanie podczas Copernicus Festival. Krótkie zdanie, że pomysł badawczy ma być oczywiście solidny, ale przede wszystkim zaskakujący. I to mi się bardzo, bardzo spodobało. Natomiast też myślę, że warto podkreślić to, że w każdym panelu, w każdej dziedzinie ta przełomowość będzie oceniana zupełnie, prawda, inaczej. I to jest też istotne, że to nie podejmuje decyzji jedna osoba, tylko to jest wynik dyskusji, co uznajemy za przełomowe badania. No dobrze, ale przełomowe, ambitne, ale projekty muszą być też wykonalne. One są finansowane z pieniędzy publicznych. I jak tutaj eksperci szukają tego balansu? To jest kłopot oczywiście i ERC ewoluuje w tej ocenie. W tej chwili większą wagę przykładamy do projektu, a na początku większą wagę proporcjonalnie przykładaliśmy do dorobku, bo ten dorobek, on gwarantuje wiarygodność. To znaczy, no trochę jest tak, ja nie jestem zwolennikiem takiego stwierdzenia amerykańskiego, że tak powiem, ideas are cheap. To znaczy, że pomysły to jest prosta sprawa. Ja zawsze uważałem, że to nie jest trywialne mieć bardzo ciekawy pomysł, ale na pewno pomysły muszą być możliwe do zrealizowania, tak? I ta możliwość do zrealizowania, no my możemy ją ocenić przynajmniej na 2 poziomach. Po pierwsze, ktoś już jakieś rzeczy robił, jakieś osiągnięcia ma, a więc pokazał, że potrafi realizować ambitne, nowatorskie pomysły i że potrafi zastosować nowoczesne metody, bo zwykle do tego się też to sprowadza. Po drugie, dla mnie było zawsze bardzo ważne na drugim etapie oceny, którym jest rozmowa z kandydatką, kandydatem, jak bardzo ta osoba doskonale rozumie wszystkie aspekty doświadczalne. Bo zdarza się, że przychodzą ludzie z ciekawym pomysłem i potem stoją przed panelem, teraz to jest online, przedtem było na żywo, jako menedżerowie. Bo ja przyjmę do pracy tego, tamtego, owego, ja samych specjalistów przyjmę. I tak widać, że się w ogóle na tym nie zna. Taka osoba nie ma szans na granty. Ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby ktoś taki dostał. To musi być ktoś,
Ja oceniałem zwłaszcza granty tych młodszych badaczy, tak zwanych starters, consolidators. Musi być ktoś, kto też doskonale zna warsztat. I on w rozmowie z nami, z panelem, kiedy jest przepytywany, no, musi się wykazać także doskonałą znajomością warsztatu badawczego. I to też jest element wiarygodności. Więc to akurat nie jest bardzo trudne, żeby określić, czy projekt jest do wykonania i czy ta osoba jest wiarygodnym badaczem do realizacji tego projektu. Mnie jest bardzo trudne, a ty jak oglądasz projekty polskich naukowców, to widzisz to od razu, które są wykonalne, które mają potencjał przełomowości? To jest bardzo trudne zadanie, muszę powiedzieć. Raczej staram się doradzać w inny sposób, jakich elementów ewentualnie brakuje. I też staram się no, podpowiadać, jak napisać tą pierwszą przede wszystkim część, bo wielokrotnie słyszałam, że najważniejsza jest pierwsza strona, pierwsze 1,5 strony wniosku, bo już ekspertka wyrabiają sobie zdanie na temat naszego wniosku. Oczywiście, że mam pewne swoje bardziej ulubione projekty, które widzę, że są szanse, które mają szansę, aby przejść do kolejnego etapu, no ale oczywiście ja nie jestem tutaj naukowcem, więc to jest tylko i wyłącznie wynik mojego doświadczenia z ilości projektów, które do mnie przychodzą. Natomiast tak, ERC chce finansować science, a nie science fiction. To jest oczywiste, ale wielokrotnie też spotkałam się z takim stwierdzeniem, że ERC chce, aby kandydatka wyszedł ze swojej strefy komfortu i zaproponował odważne, nowatorski projekt, tak, nowatorskie podejście, no ale trzeba do tego przedstawić bardzo dobry plan i mieć też... ERC też ocenia, czy dana osoba, dany kandydat podoła, tak, realizacji tak ambitnego przedsięwzięcia, bo jakby nie było, pamiętajmy o tym, że granty ERC to granty indywidualne. Liczy się Principal Investigator oraz jej zespół badawczy, więc oceniana jest ta kreatywność i potencjał niezależności w przypadku młodych naukowców, bo tak naprawdę to ryzyko naukowe wynika z kreatywności naszego Principal Investigator i musi być też odpowiednio zarządzane później właśnie przez tą kreatywność. Więc no, to jest ciężkie oczywiście zadanie. Mamy dużo wniosków, które musimy ocenić. Przynajmniej 10 na początku. Olbrzymia praca tak naprawdę. W związku z tym tak, ja nie wiem, czy pierwsza strona, czy coś jest najważniejsza, ale musimy skupić uwagę oceniającego. Musimy zdawać sobie sprawę, po pierwsze, oceniający to jest taki jak my. To jest też osoba, która stara się o granty, też jest uczoną, tylko trochę bardziej doświadczoną, może z większymi osiągnięciami. Otóż moja rada jest zawsze taka przy pisaniu tego typu wniosków, czy w ogóle wniosków grantowych. Bardzo ważny jest skrót graficzny. Rycina uogólniająca cały projekt badawczy. Bo to skupi uwagę oceniającego. A to jest element obowiązkowy, czy to Nie. jest element dodatkowy, każdy Nie może musi sobie... być. Ale moim zdaniem jest niesłychanie ważny, dlatego że ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli ktoś potrafi w skrócie graficznym, w obrazku opowiedzieć symbolicznie esencję skomplikowanego problemu badawczego i sposobu jego realizacji, to jest dowód na to, że ma bardzo dobrze w głowie to ułożone, przemyślane. I to jest jeden z tych elementów, który chcemy przekazać we wniosku badawczym, że mamy pełną kontrolę nad tym, co chcemy zrobić, doskonale to rozumiemy, wyobrażamy sobie, jak to wygląda. Więc dobra rycina, którą warto myśleć dniami, tygodniami, jest bezcenna. Może jeszcze, jeśli mogę dodać tylko jedną rzecz, to co powiedzieliśmy na początku, że ta decyzja zapada podczas dyskusji panelowej i pamiętajmy o tym, że na pierwszym etapie nie wszyscy są ekspertami z naszej dziedziny, tak? Więc tą pierwszą część też kierujemy przede wszystkim do szerokiego grona odbiorców, do tak zwanych non-specialist, czyli generalist i to jest też niezwykle istotne i to jest sztuka, aby tak to przedstawić, aby każdy nasz pomysł, tą ideę, tą koncepcję zrozumiał. Zaczęliśmy z wysokiego C, bo nie chciałam zaczynać od smutnych konkluzji de facto. Konkluzje wynikające z Białej Księgi przygotowanej przez Radę Naukową ERC, a konkretnie grupę na czele
której był pan profesor. I ta biała księga dotyczy niskiego uczestnictwa krajów tak zwanych wideningowych w programach Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Diagnoza jest dość taka, powiedziałabym, bolesna. Niskie krajowe nakłady na badania, słabe wsparcie instytucjonalne, ograniczony dostęp do międzynarodowych sieci naukowych oraz bariery językowe i psychologiczne powodują, że zdaniem gremium kraje takie jak Polska, ale też inne kraje naszego regionu oraz Portugalia i Grecja mają niskie współczynniki sukcesu w konkursach. Dość znacząco niższe od krajów tak zwanej starej Unii. To są takie czynniki, na które w tym gronie wielkiego wpływu nie mamy, jak na przykład niskie krajowe nakłady na badania. W każdym razie nie jakiś fundamentalny może być nasz wpływ na to. Dlatego zamiast skupiać się na problemach, poprosiłabym Państwa o wskazanie, co może zrobić indywidualny naukowiec, który pomyślałby sobie dziś, a może to jednak jest dla mnie. Co mam zrobić od poniedziałku? Ja bym powiedział tak, znaczy po pierwsze tak, kraje z grupy widening to te, które wstąpiło do Unii od 1 maja 2004, plus Grecja i Portugalia. To jest 25% populacji Unii Europejskiej, a przy okazji, jak myślimy o krajach widening, to myślimy również o pewnych krajach stowarzyszonych, niemałych. Turcja, Ukraina, Serbia, to też są duże populacje uczonych. Ale ograniczając się tylko do tych krajów unijnych, to te 25% populacji otrzymało niecałe 5% grantów. To nawet nie chodzi o współczynniki sukcesu, które są może 2-3 razy mniejsze, ale tu chodzi o liczbę przyznanych projektów, bo także jest, tych wniosków nie jest tak dużo nawet. W związku z tym sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna. Z tą sytuacją dramatyczną każdy z tych krajów sobie próbuje radzić. Trochę było to w izolacji, dlatego zaproponowałem, żebyśmy przygotowali taki dokument, który skończył się ową białą księgą, a nawet 26 marca na stronie ERC pojawiły się 2 dokumenty. Pierwszy, który diagnozuje i opisuje sytuację, a drugi jest katalogiem dobrych praktyk, który będzie aktualizowany regularnie. Bo chyba 2 lata temu, nie pamiętam, 1,5 roku temu, w konkursie grantowym Konsolidatora Czesi osiągnęli 25% współczynnik sukcesu, 10 sfinansowanych projektów i ten współczynnik sukcesu był największy ze wszystkich krajów, które się starały. I drążyliśmy między innymi jako ta grupa robocza, którą kieruję, jak to jest z tymi Czechami. I to jest, ich sukces polegał na tym, że społeczność ERC w Czechach lata temu, inspirowana, chyba zaczęło się od jednego z członków paneli. Społeczność ERC rozumiemy jako ci, którzy otrzymali granty, tych, którzy otrzymali granty, jak i tych, którzy uczestniczą w ocenie jako członkowie paneli. Że ta społeczność zobaczyła, jak bardzo źle to się dzieje i stworzyła program. Program taki ani poważnie nie sfinansowany przez nikogo, trochę na zasadzie pospolitego ruszenia. Program, który jest wieloletni w sumie. Więc jeżeli by trzeba komuś radzić, to trzeba przede wszystkim zacząć od tego, żeby zrozumieć, że trzeba mieć odpowiedni dorobek naukowy. Tak? I mniej więcej wiemy, co oznacza dobry dorobek naukowy w kontekście ERC. On w każdej dziedzinie, w każdym panelu, w oczach każdego członka panelu może być trochę inny. Ale ja bym powiedział, w mojej dziedzinie, to jeżeli w czasie doktoratu ktoś ma 1, 2 publikacje jako pierwszy autor, bo u nas pierwszy autor oznacza ten, który zrobił najwięcej, i w okresie stażu podoktorskiego ma znowu 1 czy 2 prace, ale wybitne, bardzo dobrze opublikowane, raportujące znaczące odkrycia, to jest istotny dorobek naukowy. I trzeba to wiedzieć. Ja cytuję w tym kontekście, bo ja po raz pierwszy zetknąłem się z takim myśleniem
typowym dla krajów dzisiaj, powiedzmy, Starej Unii, ale też i Stanów Zjednoczonych. Jak oceniałem ponad 20 lat temu, byłem w panelu w European Molecular Biology Organization, przyznawaliśmy granty na stypendia podoktorskie. I uderzyła mnie taka sytuacja, ja ją dość często cytuję, że był oceniany Hiszpan, który miał z doktoratu 10 publikacji, 2 w bardzo dobrym czasopiśmie ze swojej dziedziny Blood i 8 w słabszych czasopismach. Był pierwszym autorem w tych 2 Blood. I mi się wydawało, no świetnie, dorobek ma. I nie dostał. Bo panel, który to oceniał, uznał, ale te 8 prac dowodzi, że to nie jest przyszły lider. To jest ktoś, kto się rozdrabnia, nie potrafi się skupić. Nie? A takich identyfikowaliśmy. Chcieliśmy mieć takich tych postdoków, którzy w przyszłości będą szefami grup badawczych i liderami nauki. I trzeba to właśnie zrozumieć. To trzeba się oderwać, jeżeli już mówić, powtarzam to jak mantrę, najgorsze, co polską naukę spotyka, to ocena parametryczna. Nie ma nic gorszego i w wymiarze budowania dorobku, i w wymiarze moralno-etycznym, podporządkowania się tym regułom. Więc trzeba wiedzieć, co się liczy, co jest ważne. Więc zacząć trzeba od dorobku. Tak? Znowu daję przykład, że jak w 2012 prowadziłem panel, wtedy byli konsolidatorzy i starterzy razem jeszcze, daliśmy grant ERC młodemu człowiekowi z Austrii, który po 7 latach postdoka w Kalifornii przywiózł jedną pierwszą autorską publikację, ale super znaczącą. Dostał grant ERC, dostał lab w Wiedniu, więc to trzeba się nauczyć. Po pierwsze, trzeba budować, zacząć, tego nie robi się z dnia na dzień. Trzeba budować w momencie, kiedy już robię doktorat, staram się trafić na najlepsze miejsce, potem na postdokach na najlepsze miejsce, tam, gdzie ludzie dobrze publikują, tam, gdzie się dzieją rzeczy, do dobrych instytucji. To wszystko ma znaczenie. I myślę, że to jest najważniejsze, bo jednocześnie jak się bywa w tych instytucjach, to się człowiek uczy tego, co jest ważne. To ja nie muszę tym ludziom doradzać, bo oni zobaczą dookoła siebie, jak inni są oceniani, bo tam ci potencjalni, czy w ogóle grantobiorcy ERC wśród tych jego, czy jej koleżanek i kolegów się znajdą. Więc trochę to jest tak, jak człowiek jest inteligentny, to się uczy na swoich cudzych błędach i patrzy dookoła. Więc trzeba być otwartym i korzystać z tej wiedzy, którą można zdobyć. Kasia, co ty doradzasz? Ja uważam przede wszystkim, z mojego oczywiście doświadczenia, przede wszystkim to, że żeby aplikować o granty ERC, trzeba zrozumieć, o co chodzi w ERC. To znaczy trzeba wiedzieć, jaką ERC ma misję i jakie są cele ERC. Każda agencja została określona w ściśle określonym celu, tak? Więc też trzeba zrozumieć, jakie są oczekiwania ERC. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często spotykam się, że naukowcy, naukowczynie na etapie pisania wniosku w ogóle nie zaglądają do dokumentacji i na przykład nie patrzą na kryteria oceny. A ERC mówi wprost. ERC chce finansować badania typu Frontier Research, które są, zaznaczam, jest jedno kryterium oceny. To jest doskonałość naukowa. Dla mnie to jest po prostu podstawową rzecz, jaką bym rozpoczęła, to czy mój pomysł, mój projekt wpisuje się tak, w oczekiwania ERC. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest też taka, że tak jak właśnie patrząc na przykład z Czech, to była inicjatywa oddolna, czyli kilkoro laureatów grantów ERC i osób, powiedzmy, znających się, o co chodzi w ERC, można powiedzieć, że utworzyło taką grupę wsparcia, grupę mentoringu dla potencjalnych aplikujących. To potem oczywiście zostało bardziej sformalizowane. U nas tego jeszcze nie ma, a ja uważam, że to jest niezbędne. Trzeba się po prostu otaczać ludźmi, którzy dostali te granty, ludzi, którzy oceniają te granty. I myślę, że bez takiego budowania networkingu będzie trudniej zdobyć te granty. A jak to zrobić? Organizujemy Krajowy Punkt Kontaktowy, horyzontalne punkty kontaktowe, które są zlokalizowane w 6 makroregionach w Polsce. Przede wszystkim Biuro Doskonałości Naukowej, PAN, której dyrektorką jest niezwykle doświadczona ekspertka pani Bogna Hryniszyn oraz jej cały zespół. Organizujemy szereg różnego rodzaju warsztatów, szkoleń stacjonarnych. My tego nie zrobimy, nie zbudujemy networkingu siedząc w domu i oglądając szkolenia online, ale zawsze staramy się
zapraszać właśnie laureatów grantów ERC, panelistów oceniających, czy też reprezentantów ERC, po to, aby dać naukowcom, którzy potencjalnie myślą o aplikowaniu o ERC, tą przestrzeń do budowania networkingu, który no potem zaowocuje tym, że będę mogła skonsultować swój pomysł, swój wniosek z kimś, kto czuje i wie, o co chodzi w ERC. Tak więc ja myślę, że przede wszystkim, podsumowując, najważniejsze jest to zrozumienie, jaki typ projektu ERC chce finansować. Oczywiście budowanie swojego dorobku, niezwykle istotne, ale też, jeśli mogę teraz dodać, to też to jest ważne, że warto pisać projekty, no bo w przypadku sukcesów mamy finansowanie, a w przypadku porażki no, uczymy się, jak to poprawić i jak zrobić to lepiej. Tak więc, żeby grać, żeby być w tej grze, no musimy wygrywać, trzeba grać. zacząć grać. Ale trzeba do tego podchodzić mądrze. To znaczy ja zachęcam do aplikowania, ale nie na zasadzie spróbuję, może się uda, bo nie sądzę, że grant ERC ktoś dostał kiedyś przez przypadek. To jest zbyt konkurencyjny konkurs, więc do tego trzeba się bardzo mądrze i dobrze przygotować. I to nie jest też agencja, która nas ma uczyć, jak pisać projekty. Więc zachęcam do przygotowania, do złożenia wniosków, ale no, przygotowanych i dobrze napisanych, a nie na ostatnią chwilę. No właśnie, w jednym ze zdiagnozowanych problemów Białej Księdzy było ograniczone wsparcie jednostek naukowych. I też Mogę się do tego odnieść. możesz za chwilę, ale też powiem, że ja jakby sama tak funkcjonując w środowisku akademickim bardzo często słyszę narzekania na wsparcie jednostek naukowych. Więc teraz zadam pytanie, w którym też będziesz mogła się odnieść i podyskutować z tym. Czy bez wsparcia jednostki macierzystej w ogóle jest sens próbować? Oczywiście, że tak. Jest taka możliwość. Po pierwsze, ja staram się od kilku lat walczyć z wielokrotnie powielanymi jakimiś teoriami na temat tego, że nie da się grantu ERC dostać, że mało to zdobywamy grantów ERC, bo na przykład nie mamy wsparcia w instytucji, albo że te projekty są skomplikowane od strony administracyjnej. No więc ja pozwolę sobie obalić te dwa krążące od paru lat mity. Po pierwsze, znam strukturę wniosku na pamięć i byłabym uprzejma, żeby ktoś mi pokazał palcem dokładnie, która część sprawia, od strony oczywiście administracyjnej mówię, która część sprawia problem. Po drugie, w dużych ośrodkach, w dużych uniwersytetach, dla przykładu mogę podać Uniwersytet Warszawski, jest świetnie funkcjonujący Grant Office, który naprawdę wykonuje fantastyczną pracę i wspiera naukowców aplikujących o granty ERC, pomagając m.in. w przygotowaniu budżetu i wypełnianiu części administracyjnych i nie tylko. Więc ale to jest te przykład. biuro, tak, Jedna uczelnia, oczywiście, a mówimy ale to tutaj biuro- o wielu uczelniach w Polsce. oczywiście, ale też to Która biuro nie zgarnęła funkcjonuje. 60% Dokładnie. grantów. Ale to biuro ERC nie w Polsce. funkcjonuje od wczoraj. Więc dlaczego tylko od kilkunastu dobrych lat? Więc dlaczego się od nich nie uczyć? Natomiast jeżeli jesteśmy mniejszą instytucją, to tak jak już wcześniej wspomniałam, Krajowy Punkt Kontaktowy, sieć horyzontalnych punktów kontaktowych zlokalizowanych w 6 makroregionach, Biuro Doskonałości Naukowej, ten ekosystem wsparcia w Polsce w kontekście grantów ERC jest i zapraszamy do kontaktu, organizujemy mnóstwo szkoleń, mnóstwo warsztatów, więc ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki, więc tutaj pozwolę sobie obalić ten mit, że bez wsparcia instytucji nie jesteśmy w stanie złożyć grantu. Ja bym powiedział, że to wsparcie trzeba, ja rozumiem szerzej. To znaczy jest potrzebne wsparcie administracyjne, organizacyjne, finansowe, wypełnienie dokumentów i tak dalej, ale wsparcie instytucjonalne zaczyna się od środowiska naukowego. To znaczy ta osoba, która chce aplikować o grant ERC, musi mieć wokół siebie ludzi, którzy potrafią doradzić, skomentować, wydyskutować samą ideę też projektu. Mentoring Tego nam naukowy. bardzo brakuje w Polsce. Jak mówię,
no, jest jakaś presja, której niestety dużo ludzi się poddaje pod tytułem ocena parametryczna, co działa dokładnie przeciwstawnie w stosunku do tego, co ERC by chciało, bo trzeba się skupić na wielkich osiągnięciach, wielkich wyzwaniach, a zmuszani jesteśmy, żeby robić inaczej. Więc musi być środowisko naukowe, które odrzuca tego rodzaju podejście, jako dominuje w Polsce w ocenie badaczy. I to już jest pierwszy element bardzo poważny wsparcia. A później, jak już mamy ten projekt, to na jego różnych etapach dobrze jest go konsultować. W związku z tym trzeba mieć też koleżeństwo. To jest to wsparcie. Potem dochodzimy do sytuacji, w której ćwiczymy na przykład interview, co i Krajowy Punkt Kontaktowy, i Biuro Doskonałości PAN wprowadziły i to robią, i to jest fantastyczna sprawa. Ale to wszystko też są uczeni, którzy nas wspierają, więc musi być bardzo silne wsparcie merytoryczne. I również jest tak, że jak mamy przykłady kogoś w naszej okolicy, kto dostał taki grant, to jesteśmy odważniejsi, tak? Bardzo często, bo wiemy, że my też, dlaczego nie? To jest efekt podaj dalej. I to jest właśnie to, co uważam, że powinno być mocno zaszczepione w instytucjach, to zbudowanie sobie tego networkingu merytorycznego, bo bez tego jest po prostu o wiele trudniej. Natomiast zostawmy tą część administracyjną tego wniosku naprawdę na bok, bo to jest absolutnie jak nie trzeciorzędna kwestia. Słuchasz podcastu Narodowego Centrum Nauki. No właśnie, mamy tutaj sporo tych rozwiązań. Mówiliście o zaangażowaniu instytucji, laureatów polskich. Ja sama tak wielokrotnie słyszałam od naszych laureatów ERC o ich zaangażowaniu w taki mentoring potencjalnych kandydatów. To czym się różni to, a jeszcze mamy ambasadorów ERC w Polsce, którzy też gościli między innymi w naszym podcaście. Więc czym się różni ten system, który mamy w kraju, od tego czeskiego? Gdzie jest ten jeszcze dodatkowy element? No, czeski system polega na tym, że jest ta społeczność i jest to poniekąd ustrukturyzowane. Oni mówią, my wyszukujemy potencjalnych kandydatów, my im pomagamy, tłumacząc, jak powinni budować swoje CV naukowe, a następnie na różnych etapach pomagamy pisać wniosek. My mamy ten ostatni etap, tak zwanego mock interview, przygotowanie, to jest jakoś opanowane, natomiast to jest dużo poważniejsze, że oni to robią jakby w lepszym systemie. Skądinąd 12 czerwca odbędzie się w Warszawie spotkanie tej społeczności i mam nadzieję, że stworzymy tego rodzaju system wspomagania mentoringu. Również na wzór czeski w tej chwili bardzo zaangażowali się Węgrzy. Mam kolegę matematyka Andrasa Sipsicza, który właśnie taki system wprowadza na Węgrzech i on też da wystąpienie online na tym spotkaniu 12 czerwca, więc jest to po prostu więcej i większego zaangażowania. Bo problem jest taki, że tak, Uniwersytet Warszawski dominuje, jeżeli chodzi w Polsce o grantobiorców ERC, więc jakieś środowisko tam jest. Natomiast w pozostałych instytucjach to środowisko jest niewielkie. Nawet jak jest 2, 3 grantobiorców ERC, to jest bardzo mało, tak? Nawet jak oni są z podobnej dziedziny. Ale nawet w żadnym instytucie panowskim nie ma kilku grantobiorców ERC, więc a mówimy, że to jest za każdym razem bardzo zindywidualizowane i żaden pojedynczy projekt nie jest dobrym wzorem. Trzeba umieć wyciągać wnioski w interakcji z różnymi projektami, z różnymi badaczami. Bo tak naprawdę to jest trochę nasz problem, bo ja rozumiem, że człowiek, który się stara o grant ERC, powinien przeczytać naszą dokumentację, tak zwany work program roboczy, który skądinąd zmienia się co roku. Ale on się zmienia trochę co roku, bo my nie do końca jako Rada Naukowa, która jest za to odpowiedzialna, jesteśmy w pełni zadowoleni z tego słownictwa, którym się posiłkujemy, bo w gruncie rzeczy chodzi tylko o doskonałość naukową. I to się nie zmienia. To ubieramy w jakieś słowa, tak? Ale naprawdę chodzi o oryginalny, ambitny, ale wykonalny projekt. Coś, co jest przełomowe, coś, co jest na granicy poznania. Nic tu więcej nie ma. A szczegółowo te rzeczy definiuje scientific community, społeczność naukowa. Jak zostanie to odebrane, jak zostanie to ocenione.
Więc to bardzo trudno jest nam również, Radzie Naukowej, bo to jest tak zindywidualizowane. Nie ma jakiejś reguły tutaj. Bo co to znaczy też przełomowe badania? To znaczy, że one są wyjątkowe. Tak? A to pochodzi od słowa wyjątek. Czyli są one inne niż jakiekolwiek inne. To jest wyjątek od reguły, te badania. W związku z tym przez wyjątki jest trudno powiedzieć coś bardzo ogólnego. Kasiu, to chyba jeszcze też moment, żeby, jeśli mówimy o wsparciu instytucji w Polsce, wspomnieć o ERC Mentoring Initiative. Tak, to jest w ogóle inicjatywa zaproponowana przez samą Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych, tak, która też od wielu lat stara się wprowadzać różnego rodzaju mechanizmy, które mają wpłynąć na zwiększenie liczby grantów w tych krajach, gdzie te sukcesy są po prostu mniejsze, żeby nie powiedzieć słabe. I jedną z takich inicjatyw jest właśnie ERC Mentoring Initiative. Krajowy Punkt Kontaktowy w Polsce podjął się wdrożeniu tej inicjatywy i polega ona na tym, że my jako koordynatorzy tej inicjatywy inicjujemy kontakt pomiędzy aplikującym, kandydatką o grant ERC z potencjalnym mentorem. A mentorem, znaczy może jeszcze wspomnę, że bazę mentorów utworzyła sama Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych i w skład tej bazy wchodzą laureaci, laureatki ERC oraz byli paneliści oceniający ERC. Więc to jest bardzo... Ja muszę dodać, że laureaci grantów NCN mogą brać udział w tej inicjatywie. A teraz opowiedz w szczegółach, jak to wygląda. Proces jest niezwykle prosty. Wystarczy złożyć zgłoszenie dostępne na naszej stronie. Nie zajmie to dłużej niż 30 sekund, gwarantuję. My błyskawicznie weryfikujemy to zgłoszenie i na podstawie wybranego przez siebie panelu i zestawu słów kluczowych identyfikujemy, staramy się dobrać jak najszybciej i jak najlepiej mentora. I kolejny etap to inicjacja tego kontaktu i następnie to już tylko formalności leżące po stronie instytucji. Jest to zawarcie umowy pomiędzy mentorem a instytucją. Absolutnie nie narzucamy żadnych wzorów umowy, tak więc... Ale tu jest jeszcze jakaś selekcja, czy jeśli ktoś spełnia wymogi formalne, jest laureatem programu? Nie mamy żadnej selekcji. Absolutnie, jeżeli ktoś spełnia wymogi formalne i jest w przypadku beneficjentów NCN-u jest kierowniczką projektu, jak najbardziej się kwalifikuje do ERC Mentoring Initiative. Jest jeszcze druga inicjatywa, czyli Visiting Fellowships. To znaczy, ja pamiętam z czasów, kiedy byłem w NCN-ie, to się działo, to Była rozumiem, uwertura. że to się przestało To dziać niestety. była Uwertura. uwertura. Mhm. Jakoś w innych krajach to zafunkcjonowało, w Polsce uznano, że to słabo funkcjonuje, Było ale bardzo nasze niewiele doświadczenie jest takie, zgłoszeń. że to jest lepsze nawet niż mentoring, bo to się jedzie Tak, do na laboratorium 6 miesięcy takiego przynajmniej. laureata, laureatki i tam można naprawdę zobaczyć, jak to wygląda. No i To jest ja jeszcze trochę na żałuję, że wyższym nie ma poziomie tej mentoring, bym powiedział, Tak, niż po prostu rozmowy dlatego, że też trzeba... przy konsultowaniu projektu. Tak, no to Tylko też... wtedy rzeczywiście było po prostu niewielkie zainteresowanie tym konkursem stosunkowo, a teraz... Ale jednak success rate był, bo pamiętam panią profesor Urszulę Stachewicz z AGH i pamiętam pana Tomasza Żurackiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy skorzystali z tej inicjatywy i grant zdobyli. Natomiast pamiętam... Tu od razu muszę dodać, że pewnie około 90% laureatów, polskich laureatów, czy pracujących w polskich jednostkach grantów ERC, to są oczywiście laureaci grantów NCN-u, którzy wcześniej dzięki tym grantom mogli pracować na przykład w danym terenie, jak jedna z moich To niedawnych doskonała gości. Tak. instytucja do budowania sobie portfolio. Natomiast małe zainteresowanie, ale przepraszam, ERC ma prawie 20 lat, tak? I mamy około 100 grantów, w tym proof of concept i tak dalej. Mamy raptem 100 paru grantów dziesięciu w łącznie, Polsce, w Polsce, przez cały tak. czas. Mhm. Z czego tych grantobiorców, nie wiem, może być około 70, bo niektórzy mają więcej niż jeden. Tak. Przez 20 lat. No więc ile mówimy? 3-4 osoby rocznie. To jakby w takich fellowships, takich stypendia dostało 5 osób rocznie, z czego by połowa dostała granty, to już było bardzo dużo. Bardzo dobry wynik był.
No na szczęście to nie jest tak, że trzeba mieć uwerturę, żeby mieć Jersey, ale no tak, to wiem z doświadczeń tych osób, które aplikowały i które miały wcześniej uwerturę, że ten grant rzeczywiście pozwolił im zbudować odpowiednie doświadczenie. Z Białej Księgi ERC wynika też, że ERC zamierza pewne zmiany wprowadzić. Tam są rekomendacje dla samej ERC. Jakich zmian można oczekiwać? Może jednej rzeczy jeszcze powiem, które pominęliśmy, że z Białej Księgi wynika, że po pierwsze ważne jest finansowanie badań naukowych. Po pierwsze jest mało pieniędzy na naukę i jest to bezpośrednio proporcjonalne. Jeszcze to bardziej widać, jakie pieniądze poszczególne kraje wkładają jakby w każdego pojedynczego badacza. Tam są wykresy, które pokazują to po prostu dramatycznie. Nie ma pieniędzy, jest słabo. 2, jest kwestia kultury akademickiej. Mówiliśmy o wsparciu administracyjnym i środowiska, ale to idzie szerzej. Można zadać pytanie i odpowiedź nie będzie najlepsza dla naszego środowiska. Czy laureaci grantów ERC są noszeni na rękach, są doceniani, szanowani, czy od razu uzyskują pełną samodzielność, czy też mają ciężko? Dobrze. Natomiast jeżeli o samo ERC chodzi, co my możemy zrobić? A mogę jeszcze, zanim pan profesor odpowie na pytanie, jedną tylko jeszcze dygresję. Ja myślę, że, przepraszam, jeśli mogę przerwać, ważna jest strategia, tak? Instytucji. I to, co ja obserwuję, zdobyć grant, to jest jedno. Ale później zatrzymać laureatkę z tym grantem, to jest druga kwestia. Dlatego wydaje mi się, że żeby zdobywać więcej grantów i zachęcać też społeczność, środowisko akademickie do aplikowania o te granty, no musi być strategia instytucji, że idziemy w to. Ponieważ nawet jeżeli będziemy mieli grant office z prawdziwego zdarzenia, to te 2, 3, 4 osoby. I to nie tylko pomagamy na etapie przygotowania aplikacji, ale również na etapie realizacji projektu, prawda? Bo Ale mamy one też wtedy nie zdziałają. smutne historie laureatów, którzy rezygnowali. Tak. Fundamentem ERC znowu jest portability. Tak. Każdy może dowolnie przenieść grant. Nie ma Właśnie. żadnych ograniczeń. Z tego co wiem, drugi w historii grant z mojego obszaru neuroscience został właśnie z Polski wyprowadzony. Więc takich przypadków znamy sporo. Pytanie, czy my mamy strategię, po prostu czy nasze jednostki mają strategię po prostu na to, żeby faktycznie... Ale to chodzi o strategię wspomagania doskonałej nauki. To jest wysiłek. ERC jest tylko... Chodzi o to, żebyśmy też zrozumieli. Nie jest celem zdobywanie grantów ERC. To, że tyle mówimy o ERC, wynika tylko z tego, że nie ma lepszej miary najwyższej jakości naukowej w Europie niż ERC. No, Nagroda Nobla może jest lepszą miarą, ale ona jest już bardzo selektywna, tak? Czy nagrody jakieś inne w innych dziedzinach. Natomiast myślę, że to jest najlepsza miara, czy w kraju prowadzi się doskonałe badania naukowe. Więc to jest celem. Celem jest wybitna nauka, a nie grant ERC. To jest tylko pochodna tego, co się dzieje. Teraz co ERC stara się zrobić? Jedną z rzeczy, którą w tej chwili pracujemy, w tej też mojej grupie roboczej, to jest to, że wiemy, jaka jest psychologia, znamy pracę paneli. Wszyscy wiemy, że jak pracujemy w gronie kilkunastu osób, tak, to też jest ważne, że ta grupa kilkunastu osób oceniających granty w tym momencie trochę tak myśli, jak różne argumenty padną w czasie dyskusji. Jeżeli w czasie pracy panelu nie padną argumenty, jaką stratą jest niewykorzystanie zdolności intelektualnej tej części populacji Europy, tak? Ludzie powinni być wrażliwi na to, że 25% populacji europejskiej dostaje tylko 5% grantów albo jeszcze mniej. W związku z tym to pierwszy, żeby się zastanowić. Ja na przykład uważam, że doskonałość naukowa nie jest czysto uniwersalna, jest trochę kontekstowa. Jeżeli ktoś w swoim środowisku jest super wybitny i wyrasta ponad innych, jest spora szansa, że jak dostanie jeszcze lepsze warunki, to będzie i wyrastał na ponad innych na poziomie całej Europy. W związku z tym to musimy wziąć pod uwagę, czego się często nie zauważa. I to prowadzi do tego, że uważamy, że my za mało mamy członków panelu, którzy oceniają, którzy są z naszych krajów. Problem jest trochę taki, że to jest problem formalny. Istnieje RODO również na poziomie europejskim. Czy można stworzyć bazę danych potencjalnych członków paneli?
I to jest problem, w którym walczymy, mamy jakieś propozycje, zamierzamy taką bazę stworzyć i wtedy będziemy z naszych krajów dokładali do tej bazy. Stąd między innymi potrzebna jest ta społeczność ERC, aktywistów ERC, bo to trzeba zidentyfikować ludzi ze wszystkich dziedzin, którzy są oczywiście wybitni naukowo. Jest sporo takich ludzi. A do tego jeszcze muszą być tacy ludzie, którzy na panelu zabiorą głos. Nie będą siedzieli jak mysz pod miotło i cichutko, tylko będą bronili pewnych wartości, tak? Które są w gruncie rzeczy uniwersalne, tylko nie każdy ma ich świadomość. Więc to jest jeden z tych elementów, które chcemy zrobić. Też ERC przykłada dużą wagę do inspirowania krajowych punktów kontaktowych. Jest specjalne fundusze na to przeznaczone, żeby właśnie przekazywać tę wiedzę, jak to ma wyglądać i nasz krajowy punkt kontaktowy to robi. Odbywają się właśnie spotkania, słyszeliśmy o tym. To też jest z inicjatywy ERC w dużej mierze się dzieje. To ja jeszcze tylko dopowiem, że też z inicjatywy ERC obecnie realizowany jest projekt, którego akronim jest Mercury. To jest projekt, który jest realizowany przez sieci krajowych punktów kontaktowych i między innymi nasz krajowy punkt kontaktowy jest w ogóle liderem jednego z pakietów, w ramach którego już zorganizowaliśmy pierwsze szkolenie, ale będziemy nadal organizować międzynarodowe webinaria dla aplikujących o granty ERC i nie tylko, bo również też dla realizujących już granty ERC. No i też będziemy tworzyć taki przewodnik dla potencjalnie aplikujących o te granty. Więc też staramy się dążyć do takiej harmonizacji świadczonych przez nas usług. To jeszcze jedno pytanie w nawiązaniu do Białej Księgi. A mogę jeszcze tylko dodać jedną rzecz, że kiedyś poprosiłam ERC, bo byłam bardzo ciekawa, jaki jest procent panelistów z krajów widening. Średnio, oczywiście dostałam na każdy konkurs, niecałe 10%. Tak, jest mało. Dlatego będziemy to zwiększali, ale musimy mieć... Znowu, ERC opiera się o to, że muszą być dobre projekty, dobrzy kandydaci i dobrzy paneliści. Jeżeli nie będzie wybitnych członków paneli, którzy doskonale rozumieją współczesną naukę i wyzwania, identyfikują to, co jest naprawdę wybitne naukowo, to na tym stracimy wszyscy z tymi potencjalnymi grantobiorcami na czele, prawda? Chodzi o to, żeby wybierać najlepszych. Znaczy, bo musimy budować tą społeczność, bo po tych korytarzach tych instytucji muszą właśnie zacząć coraz więcej przybywać potencjalnych mentorów. Tak? To skoro członków paneli jest tak niewiele z krajów wideningowych i dopiero teraz ERC będzie zmieniało, próbowało jakoś otworzyć się szerzej, to może jakiś bias był do tej pory? To ja tutaj troszkę widzę analogię z gender bias, czyli nierównocenności płci i traktowania w nauce. I ileś lat temu środowisko naukowe zdało sobie sprawę, że jest zdominowane przez mężczyzn, tak? Że za mało kobiet jest wśród tych, które otrzymują granty, tych, które mają pozycje profesorskie i tak dalej. W różnych krajach to wygląda różnie. Ale myślę, że ta świadomość została zaszczepiona i teraz się tego bardzo uważnie pilnuje. I myślę, że tak samo i tutaj to wynikało w dużej mierze, nawet teraz jak ja widzę z tej perspektywy w tych środowisku, w którym ja się obracam, to było trochę nieuświadomione nawet ten tak zwany bias. To znaczy, że ludzie sobie nie zdawali sprawy, że to występuje i jeszcze tym bardziej nie zdawali sobie sprawy, ile się na tym traci. Bo nagle jak połowa populacji, brain power, nie jest wykorzystane, to tracimy my wszyscy, bo nie ma odkryć, nie ma nowych technologii, nie ma nowych terapii, diagnozy, nie ma przełomów w naszym życiu, tak? Dlatego to jest najbardziej bolesne. Jak nie wykorzystujemy doskonałości naukowej, to nie poruszamy się cywilizacyjnie do przodu jako ludzkość. I o to tylko chodzi tak naprawdę. W związku z tym teraz to się już trochę zmieniło. Ja w tej chwili widzę, tak jak ja jestem te parę lat raptem w ERC, to prezentacja wyników konkursu zawsze padną liczby, ile było z krajów widening. Tego jeszcze 2 lata temu nie było. Tak? Więc to trzeba budować tego typu świadomość. Tak, była taka nieuświadomiona, ponieważ ludzie sobie nie zdawali sprawy. Nie zdawali sobie sprawy, jak to w sumie, jeden z argumentów, których ja poruszam, jest taki.
Raz, że potrzebujemy wykorzystać ten brain power 25% populacji, jeszcze tych krajów zasocjowanych. Dwa, nawet pojedyncze granty ERC w naszych krajach tworzą wyspy szczęśliwości, wybitnej nauki, która przyciąga młodzież naukową. Trzy, ta młodzież naukowa się uczy uprawiania dobrej nauki i w związku z tym jest dostępna jako doktoranci czy postdocy do tych krajów starej Unii. Jeżeli nie będzie się inwestowało u nas, to kto będzie robił badania w ich laboratoriach? Przy wszystkich interesie to jest. Prawda? W związku z tym to trzeba zbudować, rozmawiam na ten temat i czasem to oczy się otwierają, że ludzie nie myśleli, że sami tracą, są wybitnymi profesorami z Maxa Plancka i tracą na tym, że w Polsce jest tak mało miejsc, gdzie się uprawia dobrą naukę wspartych grantami ERC. Znaczy, ja myślę, że jeszcze warto dodać też to, że ERC jak najbardziej zgodnie z zasadami akceptuje wszelkie przerwy związane, tutaj mówię szczególnie w kontekście pań, wszelkie przerwy w karierze naukowej. Jak również też zmieniło nieco sposób w ocenie na przestrzeni ostatnich lat do takiego bardziej, bym powiedziała, holistycznej oceny kariery naukowej. I tak naprawdę nie ma jednej drogi do ERC, jednego przebiegu kariery i ERC przede wszystkim ceni sobie właśnie tą różnorodność. Pamiętam statystyki z ostatnich konkursów, że w przypadku grantów starting to success rate kobiety, mężczyźni jest niemalże identyczny. Dysproporcja jest w grantach advanced, ale to też wynika z tego, że Różnie. o wiele Ostatnio mniej... mieliśmy konkurs, że success rate kobiet był dużo większy. Nawet to było ostatnio dyskutowane. Czy powinniśmy to komentować, czy tylko cieszyć? Ale że jednak udział w finalnej jakby liczbie Bo jest mniej grantów, zgłoszeń. dokładnie, bo to wynika z tego, że po prostu jest o wiele mniej zgłoszeń. Bo w Polsce, akurat w mojej dziedzinie, w ogóle w naukach o życiu, nie odczuwamy w profesurze, tak jak w moim instytucie, nierównowagi płci. Ale w wielu krajach starej Unii, zwłaszcza takich jak Niemcy, to jest bardzo poważny problem. Więc advanced grant to są pewno profesorowie i po prostu jest dużo mniej kobiet profesorów w Niemczech. A Niemcy mają ponad 2,5 tysiąca chyba grantów czy coś w porównaniu ze 100 Polski. Wrócę do pytania, które 10 minut temu próbowałam zadać w nawiązaniu do Białej Księgi. Bariery językowe i psychologiczne. Kandydaci z krajów wideningowych, jak rozumiem, mają większą obawę przed utratą prestiżu po nieudanej aplikacji niż kandydaci z krajów starej znowu Unii. powielane już któryś raz, powiem szczerze. I ja za bardzo nie rozumiem tego argumentu, bo przecież jeśli chodzi o aplikowanie o granty NCN-u, to też składamy w języku angielskim. Ale tu mówimy o psychologicznych barierach przede wszystkim. Powiem tak, podczas ostatniego właśnie wydarzenia sceny ERC, podczas Copernicus Festival, zaprosiłam wielu wspaniałych laureatów grantów ERC, realizujących obecnie granty w Polsce. I proszę mi uwierzyć, że zdecydowana większość zdobyła ten grant nie za pierwszym razem, a za kolejnym razem. Więc główna wiadomość jest taka, że to jest szalenie konkurencyjny konkurs i nie ma co się tak szybko zniechęcać i poddawać. I tak jak już wcześniej to wspomniałam, warto składać i próbować, bo jeśli się uda, no to mamy finansowanie, a jeśli nie, to po prostu poprawiamy swoją aplikację i uczymy się, jak to robić. Ale Znaczy to jest rzeczywiście tak, my mamy takie dane, że reaplikacja, ponowne złożenie wniosku ma większe szanse sukcesu niż pierwsza. To jest prawda. Natomiast ja myślę, że w naszej kulturze jest obawa przed porażką. To ja mogę od razu dodać pewne dane z NCN-u. 1/3 osób wnioskujących, które nie dostaną grantu za pierwszym razem, nigdy więcej już się nie stara, tak? Czyli jest ten problem, to jest problem. I właśnie... Ja też uważam, psychologicznie jest w naszej kulturze, to się porównuje często z amerykańską, tak? To znaczy trzeba się cały czas starać, jak osiągnie ktoś sukces, to się wszyscy z tego sukcesu cieszą. A w naszej kulturze się często mówi,
jako ktoś ma porażkę, to wszyscy po kątach będą komentowali, a jak osiągnie sukces, to nikt tego nie zauważy. Jest trochę takie w naszej psychologii, w naszej mentalności trochę coś takiego, więc zauważamy, że to też jest problem trochę może kulturowy, ale zgadzam się, ale nie my należy dlatego się właśnie o zniechęcać. tym mówimy głośno, dlatego zapraszamy laureatów grantów ERC i prosimy ich o podzielenie się swoim Ja doświadczeniem. miałam szczególnie odcinek właśnie o porażkach z laureatami ERC Piotrem Sankowskim, który na przykład jest rekordzistą w Polsce, tak, ale dostawał te granty za którymś razem. To nie jest tak, że przy to jest pierwszej naprawdę aplikacji. bardzo, bardzo dobra praca, którą oni wykonują, że są właśnie takimi rzecznikami, ambasadorami, aby głosić i mówić o tym głośno, o tych niepowodzeniach i o tym, że się ten grant dostało za którymś razem, bo już rozmawialiśmy o tym, że granty ERC są szalenie konkurencyjne i też wzrost aplikacji z roku na rok to jest około 20-30%, prawda, z konkursu na konkurs, więc no, myślę, że znowu wrócę do obracania się, do otaczania się właśnie ludźmi, którzy ten grant zdobyli, posłuchanie ich historii jest, myślę, niezwykle istotne. W tym posłuchanie o ich porażkach na przykład. Oczywiście, że tak. Też. Mhm. Dobrze, ponieważ i tak rozmawiamy znacznie dłużej niż planowałam, ale rozmowa bardzo ciekawa, no ale muszę już kończyć, więc zadam tylko ostatnie pytanie. Co chcieliby Państwo, żeby słuchaczka, słuchacz, jedną rzecz mam na myśli, zapamiętał, zapamiętała z naszej rozmowy? Jedna rzecz. Ja bym powiedział, że pamiętajmy, że granty ERC nie są dla każdego. Bo nie jest prawdą, że większość badaczy, tak, chce przede wszystkim uprawiać przełomowe badania. I niekoniecznie, i w nauce strasznie dużo trzeba robić badań, które są po prostu pożyteczne. Społecznie, kulturowo, edukacyjnie i tak dalej. Więc po pierwsze granty ERC są dla tych, którzy mają takie wielkie ambicje, tak? A jeżeli mają te wielkie ambicje, są wyjątkami, są wyjątkowi, tak? Te granty ERC są dla osób wyjątkowych, uprawiających wyjątkowe badania naukowe. W związku z tym trzeba się do nich wyjątkowo przygotować. Ja wielokrotnie spotykałam się właśnie z taką opinią, że granty ERC są wyłącznie dla tych, którzy są z bardzo najlepszych ośrodków badawczych w Europie. A to nieprawda. ERC jest otwarte dla wszystkich naukowców, bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie i warto też pamiętać o tym, że jednostka nie jest oceniana podczas ewaluacji i dlatego też dla mnie to jest istotne, żeby nie powielać tego mitu, że to jest grant skierowany do określonej grupy naukowców, którzy pochodzą z konkretnych środowisk naukowych. Założyłam na początku, że będziemy naszych słuchaczy zachęcać do składania wniosków i teraz się zastanawiam, zachęciliśmy czy zniechęciliśmy? My na pewno nie zachęcamy do składania wniosków. My składamy wyjątkowych ludzi do składania wyjątkowych wniosków. No lepiej pan profesor tego nie mógł ująć, więc ja już nie mam za bardzo nic do dodania, ale tak, zachęcamy do składania, ale tych naprawdę najlepszych projektów. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj Katarzyna Kubica-Oroń, ekspertka Dziękuję. Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej i pan profesor Leszek Kaczmarek z Rady Naukowej ERC. Dziękuję. Dziękuję. Informacje o działalności Narodowego Centrum Nauki znajdziesz na stronie ncn.gov.pl i w naszych mediach społecznościowych.